taki po prostu chlebek, można powiedzieć, z cebulą i z makiem. Zobaczymy, jak smakuje. Nie wiem, czy znacie tę ideę portalu. Dzisiaj nie wiem, czy rozpoznajecie po tym, co jest za mną, ale jestem w trochę innym mieście niż zwykle. Tak jak wiecie, normalnie jestem zwykle w Warszawie i wszystkie moje filmiki są z Warszawy, ale dzisiaj jestem w Lublinie. Nie wiem, czy znacie to miasto, czy mieliście okazję zobaczyć, gdzie chociaż jest kiedykolwiek, albo czy mieliście okazję je kiedyś zwiedzić. Jest to miasto położone blisko granicy z Ukrainą i z Białorusią właściwie też, praktycznie na pograniczu tych dwóch granic. Z Warszawy jedzie się tu bardzo szybko, jechałam samochodem jakieś 1,5 godziny, ale pociągiem też ten czas wynosi około 2 godzin, także jest to wycieczka, którą można zrobić sobie z Warszawy na jeden dzień, tak jak właśnie robię to dzisiaj, więc dzisiaj zobaczymy, jaki jest Lublin. Ja zobaczę i odkryję go razem z Wami, bo jest to tak naprawdę pierwszy raz, kiedy tu jestem, wstyd się przyznać, ale tak jest. A jeśli jeszcze mnie nie znacie, jeśli jesteście tu pierwszy raz, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Podczas spaceru, nie wiem, czy zauważyliście, udało mi się przejść przez Bramę Grodzką i Bramę Krakowską, które są bardzo znane w Lublinie. Brama Grodzka to jest brama, która kiedyś łączyła to miasteczko chrześcijańskie z miasteczkiem żydowskim, dlatego teraz wygląda tak żydowsko troszkę, można powiedzieć, są tam żydowskie symbole na niej cały czas. Natomiast brama krakowska jest trochę bardziej chyba popularna jako symbol Lublina, ale kiedyś była po prostu, łączyła trakt ten krakowsko-wileński. Brama została wybudowana w XIV wieku i jest to teraz taki symbol miasta właściwie, bo prowadziła do Starego Miasta w Lublinie. A teraz idziemy do Muzeum Cebularza. Cebularz to taki produkt regionalny z Lublina, więc trochę jak oscypek albo rogal świętomarciński w Lublinie jest cebularz. Cebularz był to kiedyś taki po prostu chlebek, można powiedzieć, z cebulą i z makiem. Zobaczymy, jak smakuje, bo jeszcze go nie jadłam. I jest nawet muzeum, do którego właśnie zamierzam teraz pójść. I też cebularz był na początku produkowany przez Żydów, więc to oficjalnie taki żydowski chlebek, a teraz już stał się symbolem Lublina. Byłam już w Muzeum Cebularza i była to bardzo, bardzo dobra decyzja. Muzeum było właściwie bardzo małe i nie była to typowa ekspozycja muzealna, tylko bardziej warsztaty w grupie.
bo było 2 piekarzy, którzy pokazywali nam, jak zrobić taki cebularz lubelski i potem robiliśmy, każdy robił swojego cebularza. Nawet ja zrobiłam swój cebularz, ale były one bardzo małe, tak jak widzicie na zdjęciu, więc zaopatrzyłam się w inne i chciałam Wam pokazać, jak wyglądają. Więc to jest taki typowy, nie wiem czy typowy, ale wydaje mi się, że typowy cebularz. Jest tam nadzienie z cebulą i z makiem, tak jak widzicie. Ciasto nie jest bardzo grube, ale też nie jest bardzo cienkie. Powinno być miękkie w środku i chrupiące. Brzegi powinny być chrupiące na zewnątrz. Ja już zjadłam swojego cebularza z muzeum, więc wiem już, jak smakuje i był bardzo, bardzo dobry. Teraz zobaczę, jak te z piekarni. Ale polecam zrobić samemu nawet, bo nie wydają się takie skomplikowane do zrobienia. Możecie zobaczyć sobie, jeśli macie ochotę pogotować po polsku, to możecie zobaczyć sobie takie przepisy po polsku i spróbować je zrobić sami. Nie wiem, czy znacie tę ideę portalu, ale generalnie możecie macie taki ekran, który jest w Lublinie i w Wilnie. Nie wiem, czy mieliście okazję przeczytać tę plakietkę, którą też sfilmowałam, która była przed chwilą na jednym z ujęć. Kiedy ludzie na przykład machają do tego ekranu, to ludzie w Lublinie, kiedy machają do tego ekranu, to ludzie w Wilnie też widzą to, że ludzie w Lublinie do nich machają i też mogą im odmachać, więc jest to dosyć zabawna rzecz. I nigdy czegoś takiego nie widziałam w innym polskim mieście. Nie wiem, czy w Waszych miastach jest coś takiego? Dajcie znać w komentarzach. Widzieliście też pomnik Józefa Czechowicza. Był to polski poeta jeszcze sprzed II wojny światowej, bo urodził się w 1903 roku w Lublinie. Zmarł też w Lublinie. Zmarł bardzo młodo, bo zmarł w 1939 roku w trakcie bombardowania Lublina. Ale bardzo polecam Wam spojrzeć na jego wiersze, bo jest to bardzo znany polski poeta. Jest awangardowy, to znaczy jego styl nie jest zbyt tradycyjny, można powiedzieć. Ale warto zawsze go znać.
Moja wycieczka do Lublina już dobiegła końca. Była to bardzo, bardzo przyjemna wizyta. Polecam Wam wszystkim, jeśli jesteście nawet w Warszawie, wybrać się na jeden dzień. Jeden dzień to było nawet może trochę za krótko, bo w Lublinie Lublin to jest bardzo dobre miasto wypadowe. To znaczy, że jest bardzo dużo ładnych miasteczek niedaleko, na przykład Kazimierz Dolny, Zamość, które można zobaczyć, Puławy, więc bardzo dobrze wybrać się tam nawet na weekend czy na kilka dni, żeby móc też pozwiedzać okoliczne miasteczka. U mnie był to jeden dzień, także starczyło to praktycznie tylko na zwiedzenie Starówki, przejście się tu, przejście się tam, pójście do muzeum, tak jak Wam pokazywałam, które było naprawdę bardzo fajnie zorganizowane. Mimo wszystko bardzo Wam polecam, było to naprawdę bardzo przyjemne miasto i bardzo ładna Starówka, więc tak, jestem też ciekawa, czy Wy byliście kiedyś w Lublinie, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Czy byliście tam kiedyś, albo czy planujecie się wybrać? Jestem bardzo, bardzo ciekawa, więc dajcie znać. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o dodatkowe materiały, to możecie zapisać się na mojego Patreona, bo tam wstawiam zawsze transkrypcje, dodatkowe materiały i wszystko, co tylko jest potrzebne do nauki języka polskiego. A ja bardzo dziękuję moim obecnym patronom, którzy tutaj ze mną są, którzy mnie wspierają. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I wszystkich też zapraszam do zobaczenia, chociaż na czym ten Patreon polega, może Wam się to spodoba. Ale dziękuję Wam też za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!